Witam Państwa bardzo serdecznie. Tym razem jako osoba, która będzie coś opowiadać. Zazwyczaj tutaj byłem przez ostatnie 3 lata, byłem osobą, która siedziała tak jak Państwo po tej drugiej stronie i wsłuchiwała się w prelekcje, natomiast tym razem chciałbym powiedzieć o przeglądzie cyberataków. Jeżeli chodzi o przegląd cyberataków, no to te rzeczy, o których chcę tutaj opowiedzieć, to nie są cyberataki, o których możemy sobie poczytać w różnych newsach, poczytać sobie gdzieś na blogach. To są cyberataki, o których można się dowiedzieć w Darknecie. Dlatego parę słów o Darknecie powiem w ogóle, co to jest ten Darknet, skąd się to wzięło. To, co Państwu chcę opowiedzieć, są te rzeczy, którymi cyberprzestępcy chwalą się na forach internetowych w Darknecie, chwalą się na swoich prywatnych kanałach. To są takie rzeczy, którymi się troszkę zajmuję. Dlatego też bym chciał Państwu to opowiedzieć. I o takich grupach parę słów opowiedzieć, bo tych grup nie ma zbyt dużo, co atakują infrastrukturę krytyczną w Polsce, ale takie grupy się znajdują. No i teraz tak, jeżeli chodzi o wszystkie te ataki związane z infrastrukturą krytyczną, no tutaj te grupy, które atakują, one prowadzą też ataki na nasze domostwa, bo coraz więcej rzeczy podłączamy do internetu. Dlatego też uważam, że takie 2 słowa na ten temat też warto powiedzieć z racji tego, że to, co my podłączamy do internetu, to jest po prostu straszne. Zrobiłem sobie taki przegląd, który chcę Państwu też pokazać, co my podłączamy do internetu i w jaki sposób możemy te rzeczy hakować. No i w zasadzie co dalej, co z tym wszystkim się potem wiąże. Zacznijmy od tego w zasadzie, kim ja tutaj jestem, jeżeli chodzi o tego prelegenta, który się przed Państwem pojawił. Od jakiegoś czasu, od paru lat zajmuję się testami penetracyjnymi, także to jest działka, którą bardzo rozwijam, którą się staram gdzieś dokształcić. Te testy penetracyjne wykonuję zarówno w infrastrukturze, wykonuję również w stronach internetowych. Kolejną rzeczą, którą się zajmuję, to jest OSINT. Lubię badać takie te ciemne zakamarki, dlatego też o tym Darknecie opowiem. Tak sobie zdałem sprawę teraz, że to, co powiedziałem, jak ktoś stoi za drzwiami, to może nie do końca dobrze to zrozumie, bo powiedziałem, że zajmuję się testami penetracyjnymi i lubię zaglądać w ciemne zakamarki. Od razu przypominam, ja jestem specjalistą cyber security, żadnym innym. Także tak, OSINT to też ta działka, głównie ten DARKINT, czyli Darknet Intelligence. W wolnych chwilach zajmuję się też hardware hackingiem, lubię sobie pogrzebać w tych sprzętach, które gdzieś w domu mam, które gdzieś posprowadzam z AliExpressu, żeby zobaczyć, co tam w zasadzie się dzieje, co tam się znajduje. A tak de facto jako osoba, która pracuje w NASK PIP, jestem kierownikiem zespołu NIRT, kierownikiem zespołu, który zajmuje się CTI-em. Tak w zasadzie jestem offensive, defensive, wszystko do kupy, można powiedzieć, zebrane. No to rozpocznijmy od tego Darknetu. Cóż to takiego jest w zasadzie ten Darknet, bo o tym wiele razy słyszymy. Jeżeli chodzi o całą sieć, możemy ją podzielić na takie 3 warstwy. Ta pierwsza warstwa to jest ta, w której po prostu sobie buszujemy. Szukamy coś w przeglądarkach, znajdujemy te informacje, czyli to są te strony indeksowane, które jesteśmy w stanie wyszukać. To jest zaledwie 6%. No tutaj możemy polemizować, to jest 6-4%. W każdym razie mieści się w tych barierach 4-6%. Deep Web to jest ta część nieindeksowana, to jest ta taka największa część, do której nie mamy dostępu. No w zasadzie co to jest ten Deep Web? Bo wiele osób się pyta, dobra Artur, jest Deep Web, Darknet, pokazujesz tutaj takie 2 informacje. Deep Web to jest ta część nieindeksowana, to znaczy, że do tego Państwo jako tako nie macie dostępu. Czyli po zalogowaniu się na przykład na stronę banku możecie Państwo wchodzić na różne zakładki, ale to tylko Wy Państwo to widzicie, ja tego nie widzę. Ja bym się musiał na Państwa konto zalogować. Jeżeli sobie teraz weźmiemy te wszystkie strony, nawet firmowe, zalogujecie Państwo się do siebie do firmy, macie pełno stron, które możecie odwiedzać, HR-owe, nie HR-owe, gdzie możecie sobie różne rzeczy poczytać. To są te nieindeksowane, które tutaj się znajdują. Dlatego to jest taki ogrom, bo tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i ta malutka część 4% to jest ten Darknet. Darknet, który jest w Deep Webie i to jest ta właśnie część, której też nie jesteśmy w stanie tak ogarnąć. W zasadzie nie jesteśmy w stanie nawet go policzyć, jeżeli chodzi o te procentowe. To tak możemy porównać, że to około 4%. Tego nie jest dużo. Ale Darknet to nie jest tylko to, co jest związane z narkotykami, z bronią. Na Darknecie się pojawiają również pewne informacje, które są związane z różnego rodzaju atakami. Cyberprzestępcy starają się opowiadać o tych atakach. Dlaczego? Żeby budować swoją reputację. To jest główna taka miara, żeby zbudować reputację na temat samego siebie i o czymś opowiedzieć. Dlatego tutaj o tych grupach chciałbym troszkę opowiedzieć. Z czym one się chwalą? Te grupy, które mają najwyższą reputację. Na pewno niektóre grupy Państwo słyszeliście. No i teraz tak, jeżeli chodzi o te cyberzagrożenia, no teraz oczywiście pokazałem tutaj jakiś wykres, który pokazuje różnego rodzaju cyberzagrożenia w latach 2025-2026. Ktoś teraz powie, no na pewno tyle tego nie było. No oczywiście tyle tego nie było. To są małe liczby. To są te incydenty czy te zagrożenia, którymi się cyberprzestępcy właśnie chwalą na tych forach. To są rzeczy, którymi się chwalą na Telegramie, na forach darknetowych. Ja takie dane sobie zbieram. Chcę zobaczyć po prostu, w którym kierunku cyberprzestępcy idą i czym się chwalą. No DDoS to jest akurat to, co jest top 1. Tutaj jest grupa No Name, która króluje i oni bardzo często atakują, dlatego tych ataków jest bardzo, bardzo dużo.
To, co jest na niebiesko, to jest ta część, która była 2.25, to, co jest na czarno, to 2.26. Czyli Państwo widzicie, że na przykład wycieki danych czy uzyskiwanie dostępu to w zasadzie są już takie porównywalne, chociaż jesteśmy dopiero w połowie roku. Czym jest defacement? Defacement no to jest w zasadzie, jeżeli cyberprzestępca dostanie się na stronę, macie Państwo stronę banku albo swojej firmy i on w to miejsce Państwa strony wrzuci jakieś rzeczy, które nie są związane z Państwa rzeczami, czyli swoje logo na przykład, albo jakiegoś skaczącego weboka. To jest defacement. Dostali się na stronę, podmienili pliki strony i na tych stronach się pojawiają tego typu rzeczy. No teraz tak, cyberataki. No cyberataki to w zasadzie to wszystko to jest to, co tu opowiadam. Czym się charakteryzuje ten cyberatak, o którym tu wspominam? No to grupy przestępcze, jak przeprowadzają takie cyberataki, to są cyberataki, które są bardziej takie wyrafinowane. Do tego potrzebne jest więcej czasu, do tego jest potrzebne więcej umiejętności, czasami większej kolaboracji między tymi różnymi grupami. To jest chociażby to, o czym będzie Marcin Dudek opowiadać w późniejszej części. Także tak wygląda te rzeczy, które zbierałem, właśnie chodzą po tych darknetach, chodzą po tych grupach, do których trzeba się było dostać. Wiadomo, nie wchodzę tutaj jako Artur Zieliński, wchodzę tutaj bardziej sock puppetem, czyli takim kontem fejkowym, który gdzieś tam się dostanie, żeby też moje dane nie wyciekły. Także OFSEC musi być. No tak, ale DDoS, czyli to, co było najczęściej. No tak, jeżeli chodzi o same ataki DDoSowe, to się teraz coraz bardziej zwiększa. Stwierdziłem, że Państwu powiem, czyli to jest taki distributed denial of service, czyli atak na jakiś serwer czy na stronę internetową, żeby ją przeciążyć, żeby nie było do niej dostępu. To w dwóch słowach jest ten DDoS. Rekordowy w Polsce grudzień 2025, 1,5 terabita. Udało się go odeprzeć. Super. A jak to wygląda światowo? Bo też stwierdziłem, zobaczę sobie, jak to światowo wygląda, gdzie my jesteśmy w zasadzie w tym rankingu. No to w listopadzie 2025 był światowy otwarty przez Cloudflare 37,4. No jest taka drobna różnica między tym światowym, a tym, co się dzieje w Polsce. Także możemy zobaczyć, że te trendy będą do nas gdzieś dążyć. Także te ataki, które przeprowadza grupa No Name, mogą się nasilać w zależności od tego, jak ten ich produkt zwany DDoS-em zostanie upgrade'owany, żeby tego typu ataki przeprowadzać. No dobrze, to mieliśmy dużą grupę ataków, o których wspominałem, czy tych incydentów, no ale my opowiadamy tutaj o atakach typu OT. Więc ja postanowiłem z tej całej grupy wybrać tylko te, które są OT-related, czyli związane są tutaj z OT. Tak jak Państwo widzicie, tego zbyt dużo nie ma. OT, IoT, bo tutaj też, tak jak wspominałem, trochę wejdę w ten świat OT. Te grupy, które się chwalą, że atakują tylko i wyłącznie OT, oni właśnie wspominają też o atakach IoT. O tym pokażę dokładnie konkretne przykłady. Także tak się kształtuje, jeżeli chodzi o tą liczbę. Także nie ma zbyt dużo tego, ale mimo wszystko jednak widać, że ta infrastruktura w jakiś sposób jest tutaj atakowana. I top 10 grup. To jest w zasadzie 1:1 odzorowanie tego, co było przed chwileczką, czyli ta liczba, którą Państwo widzieli tam na tych slajdach, liczba tych ataków odzorowana jest 1:1. Tak w zasadzie to są wszystkie grupy, które przeprowadziły atak w tym czasie, który sprawdzałem, czyli od maja 2025 do końca kwietnia 2026. No i wiadomo tutaj te top 3. No Z-Pentest Alliance i Z-Alliance to są takie dwie grupy, które można powiedzieć, że Z-Alliance to jest taka główna grupa, a Z-Pentest Alliance to tak jakby córka. To są dwie grupy, które bardzo intensywnie atakują i one są głównie związane właśnie z atakami na OT. No i No Name, chociaż bardziej atakują tutaj przy pomocy swojego narzędzia DDoS-a, czyli robią te ataki DDoS-owe, też atakują infrastrukturę krytyczną. O paru z tych grupach opowiem, o tych top 3. No i właśnie teraz te grupy. Przejdźmy do tych grup, bo to jest chyba najbardziej interesujące. Co te grupy, jakie sektory atakują, co atakują, jak te ataki wyglądają. No to rozpocznijmy od grupy Z Alliance. To jest w zasadzie grupa, która rozpoczęła w październiku 2023. Grupa bardzo aktywna, bardzo intensywnie atakuje i oni skupiają się tylko i wyłącznie na infrastrukturze krytycznej, taką, którą oni sobie zdefiniowali. Czyli właśnie tutaj są te OT, IoT. To są te sektory, które atakują. Oni nie robią nic innego. Oni nie atakują DDoS-em tak, jak to robi No Name. Oni się skupili tylko i wyłącznie na sektorze związanym z OT. Czyli atakują wyłącznie infrastrukturę krytyczną. No i teraz tak, parę przykładów, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło z tą grupą. Ja może te przykłady tutaj załączę, żeby było widać tą różnorodność. A teraz tak, jeżeli oni się chwalą jakimiś rzeczami, które udało się im zaatakować, co oni robią? Oni wrzucają informacje, co zaatakowali, plus filmik, co byli w stanie zrobić. Także to nie jest tylko tak, że oni zaatakowali, wrzucili zdjęcie, można by powiedzieć, no fajnie, no zrobiliście sobie atak i co dalej? Możliwe tylko włączyliście sobie stronę internetową, figa. Oni zamieszczają sobie film pokazujący, co oni byli w stanie modyfikować i zmieniać. Także w zasadzie do każdego z tych ataków, które tutaj są, tak jak Państwo widzicie, są 3 z tych ataków są w tym roku przeprowadzone, jeden ze zeszłego roku, za każdym razem wrzucają filmik.
Także za każdym razem można sobie obejrzeć, co oni byli w stanie modyfikować, co oni byli w stanie robić. I tak budują tą swoją reputację, bo pokazują nie tylko to, że byli w stanie zaatakować, ale pokazują też, co oni byli w stanie modyfikować. I tak grupa ZPTest Alliance funkcjonuje. No i proszę zwrócić uwagę, oni tutaj atakują oprócz tego typu jak sterownie czy system zarządzania i monitoringu, to też inteligentny dom. To jest to, o czym powiedziałem. To, co jest tam napisane, za chwileczkę wyjaśnię, bo tam tak nie będę tego czytał. Ale za chwileczkę wyjaśnię, dlaczego takie słownictwo jest używane. Te grupy są ze sobą bardzo powiązane. Czy też lab, czy ten inteligentny dom. Oni na tego typu rzeczach się skupiają i tego typu obiekty atakują. A my coraz więcej rzeczy podłączamy do internetu, więc coraz bardziej to jest interesujące dla tych grup, żeby takie obiekty atakować. Także tak wygląda grupa Z-Alliance. No, ten filmik trwa 7 minut, ja nie będę Państwu tutaj pokazywać całego filmiku, ale bardzo fajne rzeczy można sobie pooglądać, co oni w zasadzie byli w stanie modyfikować. I każdy z tych ataków, co tu Państwu pokazuję, to są tylko wybrane 4, właśnie są zobrazowane takiego typu filmikami, żeby można sobie było poprzeglądać. Kolejna grupa, o której chciałbym 2 słowa wspomnieć, to jest grupa No Name, grupa prorosyjska. Ta grupa zaczęła, czy wytworzyła się w momencie, kiedy był atak Rosji na Ukrainę i od tego momentu oni atakują w zasadzie tych partnerów, którzy wspierają Ukrainę, czyli między innymi Polskę. Bardzo intensywnie atakują, głównie przy pomocy ataków DDoS-owych. Co ciekawe, oni tutaj szukają wolontariuszy z całego świata. Także grupa, która jest prorosyjska, osoby, które znajdują się w tej grupie No Name, są z całego świata. I te osoby, które przeprowadzą taki atak z sukcesem, się podzielą w grupie No Name z tymi informacjami, dostają nagrody w postaci kryptowalut. Także tak, w ten sposób grupa No Name zachęca do tego, żeby być takim wolontariuszem w swojej grupie. I oni przeprowadzają tego typu ataki. No dobrze, ale wyjaśnijmy teraz, co to był ten napis, który się pojawił na tym filmiku, który Państwo tam widzieli. Była przeprowadzona operacja nazywana operacją Eastwood 14-17 lipca w zeszłym roku. Z racji tego, że tych ataków było tak dużo, wiele krajów połączyło swoje siły, żeby doprowadzić do tego, żeby z tą grupą coś zrobić. Czyli spróbować znaleźć administratorów, spróbując znaleźć osoby, które są odpowiedzialne za tego typu ataki. I to była ta grupa, to była ta operacja Eastwood. Co ciekawe, tutaj jeden przypadek był nadwykryty w Polsce, także jedna osoba była w Polsce aresztowana i przesłuchiwana. W całym kraju, w całej Europie tych aresztowań było troszkę więcej, tutaj akurat 2. Natomiast to w ogóle nie wpłynęło na funkcjonowanie grupy No Name. Oni potem na swojej stronie, na swoim telegramie mówili, że no taki fajnie, że taki atak przeprowadziliście, ale to nam zbyt dużo nie zaszkodziło, dalej te ataki będziemy przeprowadzać, więc to nie pomogło. A żeby pokazać, jak bardzo są zirytowani tym, to wrzucają teraz ten tekst, który Państwo widzieli na tym filmiku. I to nie tylko grupa No Name, ZPTest, czy te inne grupy, które współpracują z No Name, oni właśnie ten hashtag wrzucają, pokazując, że ta operacja w zasadzie nie przyniosła zbyt dużo niekorzyści dla tej grupy. Ale taka grupa była przeprowadzona. Dobrze, przejdźmy teraz do tego, co ta grupa w zasadzie atakuje, jakiego rodzaju tutaj ataki występują. To są ponownie akurat część z tych jest z grupy telegramowej, do której też należę i te rzeczy sobie pościągałem, także pokazać w zasadzie, co ta grupa atakuje. To są wszystkie z tego roku, czyli jakaś sprężarkownia, kotłownie czy oczyszczalnia ścieków. Podobna sytuacja w przypadku ZPTest. Atakują, wrzucają filmiki, pokazują, w jaki sposób ten atak przebiegał. Ta grupa nie jest aż tak obeznana, można powiedzieć, jeżeli chodzi o ataki na OT jak ZPTest czy ZPTest Alliance, ale tego typu ataki również przeprowadzają. Jak widać tutaj akurat mamy 4 w tym roku. Kolejną grupą, o której bym chciał wspomnieć, grupa TUNET. Grupa TUNET to jest grupa, która też w zasadzie w 2025 roku się pojawiła na początku tego roku. I już nie jest aktywna. To jest jedna z tych grup, która pod koniec roku przestała gdzieś funkcjonować, jej konto telegramowe nie działa, aktywność jest w zasadzie gdzieś zamrożona. Tutaj już o tej grupie zbyt dużo nie ma informacji, ale oni też na początku skupili się na atakach DDoS-owych, potem stwierdzili, a nie, bo jednak takim lepszym kąsikiem jest te OT, idźmy w te OT i atakowali OT. Pojawiły się u nas w Polsce też te 2 ataki, 3 ataki, jeżeli chodzi o grupę TUNET. Tak, tutaj Państwo widzicie, że też są filmiki, można je ściągać. Niestety tych filmików mi się tutaj nie udało pościągać, bo jak chciałem to zrobić, to już ta grupa nie była aktywna. Ale też Państwo możecie zobaczyć, że wykonują dokładnie tą samą operację, którą wykonują obecnie ZPTest Alliance. Atakują tę infrastrukturę i pokazują, co oni byli w stanie tam zobaczyć, modyfikować, co byli w stanie robić. To buduje tą reputację, to buduje to, że te grupy cyberprzestępcze stają się coraz takie bardziej na topie, jeżeli chodzi o tą klasyfikację tych grup, chociażby nawet w Polsce, czy też światowo, bo te grupy nie tylko w Polsce atakują, wiadomo, atakują na całym świecie. Ja chciałbym tylko skupić tutaj na naszym sektorze polskim.
I ostatnia grupa, o której bym chciał wspomnieć, to jest grupa, która się nazywa Infrastructure Destruction Squad. To jest grupa bardzo młoda, jeżeli chodzi o to, kiedy została utworzona, ale też atakuje właśnie sektor ICS czy Smart Building energetykę. To jest grupa, która próbuje, zresztą sama nazwa wskazuje na to, że próbują niszczyć tą infrastrukturę, właśnie przeprowadzając tego typu ataki. Bardzo młoda grupa. Jeżeli chodzi o tą grupę, no to na początku były wskazania to, że gdzieś prorosyjska. Następnie troszkę ten kierunek czy ten wektor poszedł w kierunku Chin. Także tutaj troszkę więcej w kierunku Chin. Dlatego też te przykłady, które będę chciał Państwu pokazać, a nawet już od razu pokażę. To są dwa ataki. Tutaj była jakaś myjnia samochodowa, która jest bardzo zmechanizowana, w zasadzie wszystko jest podłączone do internetu, no i stacja uzdatniania wody. Te dwa symbole, te dwa loga troszkę się różnią i mogą mi Państwo powiedzieć, no dobra, to wygląda to są zupełnie dwie inne grupy. Tym bardziej, że tu mam po angielsku napisane, a w drugim przypadku mam po chińsku. Ale jak będziecie Państwo te znaczki chińskie sobie przetłumaczycie na język angielski, to dokładnie jest Infrastructure Destruction Squad. Także to jest dokładnie ta sama grupa, dlatego też ten wektor idzie trochę w tym kierunku chińskim. Także jak Państwo widzicie, kolejna grupa, która skupia się tutaj na infrastrukturze krytycznej, czyli do tego, co gdzieś mogą się dostać, gdzie mogą pewne rzeczy wykonać, gdzie mogą pewne rzeczy zrobić. Ale tak jak wspominałem, oni się nie zajmują tylko samym OT, oni też próbują te inteligentne domy powiedzmy hakować, dostawać się tam i pewne rzeczy zrobić. Tak jak na tym jednym ze slajdów było, że dostali się do domu, gdzie można było zmieniać temperaturę w różnego rodzaju pomieszczenia w tym domu. Także te ataki są bardzo ciekawe, wyrafinowane i bardzo fajnie się ten filmik, ja mówię to z perspektywy ofensywnego specjalisty, bardzo się fajnie to ogląda, widząc jakie uprawnienia ma ten użytkownik, jak się już tam dostał. To też świadczy o jednej rzeczy, że jeżeli mamy ten internet rzeczy, czy taki smart home, no to musimy troszeczkę zadbać o to bezpieczeństwo tych urządzeń, które mamy w domu. Wiele osób jednak o tym nie pamięta i na przykład hasła są defaultowe, nikt tych haseł nie zmienia. No fajnie, że to działa, wszystko śmiga, no ale niestety tutaj trzeba też zadbać troszkę o bezpieczeństwo tych danych. No i teraz tak, wspominałem Państwu, że się tworzą też te przymierza. Te grupy współpracują ze sobą. Wtedy powstają takie cyberataki, bo oni te grupy znajdą sobie jakiś obiekt, który będą chcieli zaatakować i tworzą się przymierza. Tutaj tylko 3 z tych przymierzy wymienię. To są te grupy, o których wspominałem, czyli Tunet, No Name, czy Z Alliance, Tunet, czy Morningstar i No Name. Jakby się chciało narysować taką mapę tych grup cyberprzestępczych, które są, no to naprawdę to była taka fajna, wielka pajęczyna. Bo grupa No Name nie współpracuje tylko z Morningstarem czy z Tunetem, który obecnie już jest mało aktywny, ale oni współpracują z innymi grupami. No ale tak jak mówię, skupimy się tutaj na OT, więc nie będę wchodził w ten sektor IT, żeby Państwu pokazać, jak ta struktura wygląda. Chociaż też temat bardzo ciekawy, żeby zobaczyć, jak ta grupa się rozprzestrzenia, jeżeli chodzi o tego typu przymierza. Oni zawsze się chwalą takim przymierzem. Jak takie przymierze zostanie zawarte, to się taką informacją chwalą, pokazują właśnie te rączki zlepione, że przymierze zawarliśmy i teraz będziemy wspólnie atakować dane sektory. Także oni nie tylko atakują sami, nie tylko tworzą, bo jeżeli chodzi o tę grupę No Name, to jest taka ciekawostka, oni mają swoje narzędzie, które się nazywa DDoSia, można powiedzieć, że to jest taki DDoS as a service. Oni to narzędzie upowszechniają, dzięki temu narzędziu możemy dokonywać, czy ci wolontariusze mogą dokonywać tych ataków DDoSowych. Także bardzo, bardzo fajne narzędzie, które jest tutaj wykorzystywane, ich autorskie, do przeprowadzania tego typu ataków DDoSowych. No dobrze, ale przejdźmy teraz do internetu rzeczy. Bo tak jak Państwu powiedziałem, no tutaj podłączamy się troszkę do internetu rzeczy, te rzeczy coraz więcej jest podłączonych. Zresztą nawet Bebok zauważył, że tych rzeczy jest bardzo dużo, uciekł. On nie chce brać udziału w tym wszystkim. W zasadzie teraz mnóstwo rzeczy jest podłączonych do internetu. Stwierdziłem, że Państwu zrobię taki krótki przegląd tego, co podłączamy do internetu i jakie są z tego, co tutaj jest niebezpiecznego, jeżeli chodzi o ten internet rzeczy. Ja jako ten ofensywny specjalista to czasami próbuję gdzieś tam coś zrobić, żeby też zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje i co możemy zrobić w zasadzie, jeżeli ktoś sobie coś podłączy do internetu. No to przejdźmy na takie parę przykładów, o których chciałem powiedzieć. Dzwonek do drzwi. Coś, co jest w zasadzie coraz częściej używane. Mamy naszą komórkę. Jeżeli sobie weźmiemy na komórce, możemy sobie zobaczyć nawet, kto do nas dzwoni. No i tak, co się tutaj wydarzy, jak ja to zhakuję? No to się wydarzy to, że będę siedział w aucie, będę przesyłał sygnał, będę dzwonił, ktoś zobaczy na komórce, nikogo tam nie widzę, zejdzie na dół, otworzy drzwi, tam nikogo nie ma. Dobra, wróci do góry do swojej pracy, ja znowu zrobię ding-dong. I tak będzie, czyli takie trochę annoying, można powiedzieć, że trochę będę denerwował tego człowieka. To jest właśnie tego typu atak. Jeden z rodzajów ataki, czy będziemy kogoś denerwować. Kolejną rzeczą, żarówki. No to wiadomo, leżą sobie Państwo w łóżku, chcą Państwo wyłączyć, zrobią sobie cyk
światełko wyłączone. No to teraz tak, jak ja się do tego dostanę, no to będzie dokładnie ta sama zasada. Państwo już zaczynacie, usypiacie sobie w łóżeczko, a nagle zrobić cyk, włącza światełko. Kto to mi włączy? Trzeba wstać, znowu wyłączyć i tak dalej. No i będę włączał, tak żeby kogoś wprowadzić jakieś irytacje. Wyłączył, a ja mu włączam. Jestem złośnikiem. Takim bebokiem. 2014. To jest stary przykład, ale stwierdziłem, że go Państwu pokażę. W San Francisco w 2014 roku zhakowano billboard na autostradzie i co pojawiło się na billboardzie? Godzilla attack, please turn back. Także ktoś sobie jechał autostradą i widział, że atakuje Godzilla. Także możemy tego typu ataki też przeprowadzać. Zresztą podobny incydent miał miejsce w Czechach. Tam jest kamera w górach, która śledzi pogodę i tak dalej. I okazało się, że zrobili eksperyment, gdzie w momencie, kiedy kamera trafiła na taki rów, który jest w tych górach, tam się pojawił grzyb atomowy. Jaka nagle się pojawiła w Czechach panika, że Czechy zostały zaatakowane? No to są właśnie tego typu rzeczy, co mogą sobie przestępcy robić. A skoro coraz więcej rzeczy podłączamy do internetu, to mają coraz większe pole do popisu. Dobrze, przejdźmy do kolejnej rzeczy. Lodówka. To jest bardzo ciekawy przykład, jeżeli chodzi o samą lodówkę, bo tak, jeżeli chodzi o tą lodówkę, to ona jest już na tyle inteligentna, że ona sobie skanuje, co tam wszystko Państwo w lodówce macie i po pewnym czasie ona nabiera tak jakby, ma taką bazę danych, co zazwyczaj w tej lodówce jest i są Państwo w sklepie i przychodzi SMS, zazwyczaj masz jajka, teraz brakuje Ci jajek, weź sobie te jajko, kup. Albo zeskanuje, co jest w lodówce i wyskoczą przepisy z internetu, co można przygotować z tego, co jest w lodówce. Mogą Państwo sobie przez te aplikacje, które tutaj są, zamówić te brakujące rzeczy. No i teraz tak, jakie jest ryzyko? Jak ja się do tego dostanę, jeżeli ktoś dokonuje zakupów, loguje się przez swoje konto gmailowe albo chce opłacić przez stronę internetową, przez bank swój, no to ja wtedy w momencie, jak uda mi się taką sesję przełapać, no to ja tego typu dane mogę też złamać czy dostać. Także to bardzo niebezpieczna rzecz, chociaż niby bardzo fajna. Kolejna rzecz. To o tym wspominał dr Jesus Molina chyba 2 lata temu, jak miał swój referat, jak był w Chinach, gdzie tam wszystko jest podłączone do internetu. Nawet muszla klozetowa. Szanowni Państwo, tak, muszla klozetowa można sobie podłączyć do internetu i wyślą Państwo informację ze swojego telefonu. Będę tam za 3 minuty. Chciałbym, żeby temperatura tego siedziska była 27 stopni i żeby leciała moja ulubiona muzyczka. Pyk. Za 3 minuty Państwo przychodzą. Siadają Państwo. Jest cieplutko, leci muzyczka. No co ja mogę zrobić jako ten haker? No ja mogę, tego typu atak był, że za pomocą drona. Podlatuje dron, zhakuje to, dostanie się dostęp, co zrobi? Proszę bardzo. Tak, można zhakować to. Tak, żeby Państwo byli przygotowani, muzyczka gra, fajnie cieplutko jest, a nagle ja zrobię prrt. I tak to wygląda. Także atakujemy tego typu rzeczy jak najbardziej. No ale już skoro jesteśmy przy tego typu rzeczach, to ja chciałem Państwu jeszcze pokazać kilka innych przykładów, takie, co mnie zaciekawiły i stwierdziłem, że z Państwem się podzielę. Pasek. Ja takiego nie mam na szczęście. To jest pasek, który monitoruje, czy Państwo, że tak powiem, nie zjedli za dużo i za bardzo szybko nie przybierają na masie, tak mówiąc. To jest aplikacja, która będzie Państwa informować, że zazwyczaj objętość pasa jest taka, teraz się tutaj coś zwiększa, chyba coś się dzieje nie tak. A jak to będzie się utrzymywało, to będzie Państwa informować, że halo, coś tu trzeba się ze sobą zrobić, jakieś dieta albo coś. Także to jest pasek, który jest podłączony też do internetu. Kolejna rzecz, o tym może nie powinienem mówić, ale są takie laponki, czy te klapki, jak one się tam nazywają, że jak się je założy, idą sobie Państwo, w zasadzie panie można powiedzieć, panowie też, przepraszam, idą sobie Państwo gdzieś jakimś pasażem, zbierają informacje z najbliższych sklepów odnośnie tego, jakie są promocje w sklepach. I przychodzi informacja na telefon, także sobie Państwo będziecie pik, CCC 60% zniżki. Idziemy, mąż, idziemy, albo żona, idziemy. CCC jest zniżka. Także takie informacje Państwo dostaniecie właśnie z tych laponek, które będą wysyłać tego typu sygnały. Kolejną rzeczą to w zasadzie 2 od razu wspomnę. To są zabawki dla dzieci. W przypadku tej drugiej lalki Barbie ta zabawka została wycofana. Zabawka wydawała się na początku bardzo fajna, bo to była możliwa komunikacja rodzica z dzieckiem. Także tam była kamerka, dziecko mogło rozmawiać z lalką, a lalka mówiła głosem rodzica. Bardzo fajne, ale bardzo też łatwo można było się zhakować. Tam były dane uwierzytelniania, więc tutaj te dane mogli się w stanie przejąć jako te osoby atakujące. Bardzo niebezpieczne. Podobno z tym misiem z Fisher-Price'a też można było go zhakować i dane biometryczne dziecka pozbierać. Nie wiem, kto tam zbiera dane biometryczne na takich urządzeniach, ale takie urządzenia mamy. To jest bardzo ciekawe urządzenie. Mówię, ludziom się czasami chyba troszkę nudzi, żeby takie urządzenia tworzyć. To jest kamera, która jest umieszczona w koszu. I jak Państwo zamykacie kosz, to ona robi zdjęcie tego, co Państwo macie w koszu i wrzuca na media społecznościowe. Może ktoś się tym chce chwalić. Jeżeli ktoś to kupuje, jeżeli takie coś produkowane, że ktoś to kupuje.
Ja bym takich rzeczy nie chciał publicznić, ale no widać, są osoby, które by chciały. Szczotka. Teraz tak. Ja dobrze, że mam krótkie włosy, ja nie mam tego problemu, ale jak ktoś ma dłuższe włosy i taką szczotkę używa, to ona wysyła potem informację, czy dobrze Państwo tą szczotkę używali na wszystkie strony, czy dobrze te włosy zostały poczesane zgodnie z najlepszym jakimś trendem. I to potem wyskakuje 60% dobrze Państwo czesali. No teraz która strona jest niedoczesana. Także potem można wziąć to urządzenie, tą stronę sobie jeszcze doczesać. Także to też wysyła informację na naszą komórkę odnośnie tego, jak możemy te włosy czesać, tak żeby miały ręce i nogi. Żeby było bliżej 100%. Takie wyzwanie. Zrobić, żeby było 100%. Kolejną rzeczą, o której chciałbym tutaj jeszcze powiedzieć, to jest bikini. No to może aż takie straszne nie jest, no ale też podłączone jest do naszej komórki i takie bikini wysyła informację: hola, hola, za długo jesteś na słońcu, trzeba zmykać, bo za chwilę będziesz czerwony, czy będziesz czerwona, przepraszam, będziesz czerwona, czas zmykać. Także takie powiadomienia też przychodzą. No i ostatnia rzecz, o której bym chciał wspomnieć w tym internecie rzeczy, łyżeczka. No tak, teraz bo sobie ktoś pomyślał, łyżeczka podłączona do internetu, no fajnie, no super. Co ta łyżeczka w zasadzie robi? No robi coś takiego, ja bym miał cały czas tak. Bo ta łyżeczka bada Państwa zachowanie, jeżeli chodzi o estetykę jedzenia zupy. Czyli jeżeli Państwo jecie tak jak trzeba, to dziureczki są zamknięte. A jeżeli Państwo jecie tak, dziureczki się otwierają, mówiąc: halo, halo, tak szybko zupy nie jemy, to nie jest zgodnie z najlepszymi trendami, to trzeba trochę poluzować. Także znowu trzeba tak. Te dziureczki się zamykają. Tego typu rzeczy tworzymy. No oczywiście nie są tu wszystkie rzeczy wspomniane, o których chciałem Państwu powiedzieć, bo tu są jeszcze takie rzeczy, które Icon, jak ktoś z Państwa sobie wyszuka Icon i Wielka Brytania, to Państwo zobaczycie, co ciekawego jest. Urządzenie, które bada, czy nasze zabawy wieczorne z partnerem przebiegają tak, jak trzeba, zgodnie z najlepszymi trendami. Też tego typu rzeczy są. To jest straszne. Jak ja sobie to przeglądałem, zobaczyłem, co wszystko podłączamy do internetu, to jest straszne. I coraz więcej tych rzeczy niestety podłączamy do tego internetu. No i tak, no w zasadzie, no i co dalej? No tak, jeżeli chodzi o te internet rzeczy, to podłączamy coraz więcej tych rzeczy. Coraz bardziej wyrafinowane są te rzeczy, więc te rzeczy znajdują się w naszym domu coraz i więcej. Dlatego ja uważam, że powoli tworzymy w naszych domach taką infrastrukturę krytyczną. Dlaczego infrastrukturę krytyczną? No w jednym filmie chyba z zeszłego roku był taki film, który pokazywał, że to wszystko, co było podłączone do internetu w naszym domu, zaczęło działać w taki sposób, że nas blokowało, nie mogliśmy uciekać, byliśmy w bardzo dużym niebezpieczeństwie. Więc my tworzymy w tych naszych smart home'ach taki właśnie OT, które może zagrażać naszemu życiu, jeżeli będzie nieodpowiednio zadbane. Także przechodząc z tego klasycznego OT, gdzie były tego różnego rodzaju ataki, trafiliśmy do tego OT takiego, mówiąc między nami, takiego OT, które tworzymy sobie w domu, właśnie to wszystko podłączając. Ja się wcale nie dziwię temu Bebokowi, że jak zobaczył to zdjęcie, to uciekł, schował się za drzwi. Bo im więcej rzeczy podłączamy do internetu, tym ten dom bardziej staje się smart, bardziej fajny, bardziej nowoczesny. W zasadzie za chwileczkę będziemy siedzieć sobie w fotelu, a te wszystkie smart rzeczy będą żadne rzeczy wykonywać w tym domu. No ale to chyba też nie o to tutaj chodzi. To też właśnie wiąże ze sobą te duże ryzyko, którym jesteśmy obciążeni, jeżeli tego typu rzeczy podłączamy. To jeżeli o moje wystąpienie chodzi, to jest wszystko, co chciałem Państwu przekazać. Serdecznie dziękuję za uwagę.